Kosmos. Moje ulubione słowo ostatnio tutaj w tym kraju. Gdzie nie pójdę, to po prostu kosmos. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Chwila po 8. Ja już wyszedłem z hotelu, wygramoliłem się. Idę na autobus. No i tym autobusem dosyć długo tam będę jechał. Jadę do jednego z największych meczetów na świecie. A przynajmniej takiego, który ma największą kopułę. Tych kopuł ma tam wiele, ale jedna z nich jest największa na świecie. Meczet nosi imię tu założyciela Emiratów. Tu wszędzie widać jego podobizny, nawet w moim hostelu. W wielu miejscach tego wielkiego szejka Zaida, nie wiem jak to tam się prawidłowo wymawia, i ten meczet też oczywiście nosi jego imię. A tutaj o tak no to wygląda. Ciągną się te apartamentowce na prawo, na lewo. Na dłuższą metę to się nudzi jednak, nudzi się. I tutaj mówię, porównując Abu Dhabi do Dubaju, to nie, Dubaj ciekawszy. Architektura wyższa, jakoś tak, no ciekawiej tam przestrzennie to miasto. Kurna, chyba mój autobus już. Uwaga, biegnę, to może zdążę. Zdążę na pewno. Muszę szukać miejsca zbiórki naszego tutaj chyba pana przewodnika, gdzieś przy punkcie gastronomicznym przy tym meczecie. Widzicie go już tam z tyłu za mną. No jest naprawdę przepotężny. Tych kopuł ma tam chyba 82. Tutaj no na razie jestem daleko, to słabo widać. Tych kopuł ma wiele, ale największa należy jest jednocześnie największą na świecie. Na wysokości 85 metrów, o średnicy koło chyba 33 metrów, z tego co pamiętam, 32,80. No teren tutaj wokół tego meczetu też ogromny. Tutaj właśnie już tam na chwilę zajrzałem wcześniej, tu w tej szklanej takiej kopule, tam w podziemiach windą się zjeżdża w głąb, tutaj poniżej jakby powierzchni, poniżej powierzchni ziemi zjeżdża się i tam właśnie są te restauracje, punkt gastronomiczny. Tam mam spotkać się z resztą naszej grupy. Tutaj w podziemiach normalnie jest galeria handlowa, taka wcale nie mała, sklepiki, dużo restauracji. Ja mam mało czasu, a głodny jestem, bo śniadanie słabe, tam zupka chińska, coś się napiłem. Usiadłem przy Burger Kingu, zamówiłem wege burgera i jakieś tam frytki z batatów. Za 21 zł za to zapłaciłem. Także akurat do Katania opcja, bo tutaj jest dużo tych restauracji różnych, to tam no, ceny są różne, a tutaj taki no na szybko, bo też zaraz muszę iść pod McDonalda, jest tu też McDonald, bo pod McDonaldem mam się spotkać z resztą grupy i z tym naszym przewodnikiem. No robi to wrażenie, już same ta galeria, ona jest cała jakby pod ziemią, to co tam Wam wcześniej pokazywałem w tej szklanej kopule jest wejście. Musiałem tam przerwać, bo pan strażnik się do mnie przyczepił, że
tu jest zakaz jakby gadania do kamery, także teoretycznie teraz też tutaj nie powinienem do Was mówić, że można nagrywać, można filmować, robić zdjęcia, ale nie wolno jakby komentować. Nie wiem, z czego to wynika, tak. No, takie mają swoje te, nie? Także czekam na jedzenie. No najprawdopodobniej jak już tam będę w środku tego meczetu, to no nie pogadam do kamery, nie będę miał takiej możliwości, bo znowu mi zwrócą uwagę. Także no zrobię jakieś tam kilka ujęć, trochę zdjęć i to tyle. Później najwyżej jak wyjdę, to tam coś dopowiem, może w międzyczasie coś się dowiem. O, tam z tyłu za mną pan kręci lody. Kręci te lody te tureckie. A tak to jak zwykle, no ze strony takiej wizualnej, praktycznej pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Tutaj, no mówię, tutaj jest wszystko, sklepy z pamiątkami, tego chyba tutaj najwięcej, tych jadłodajni różnych od groma i to wszystko znajduje się no na jednym poziomie, ale wszystko znajduje się pod ziemią i chyba właśnie przejście do tego meczetu też z tego co widziałem tam prowadzi po prostu jakimś takim podziemnym tunelem. Tam będziemy szli w stronę tego meczetu, który jest oddalony tutaj z tego miejsca, nie wiem, no kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkadziesiąt metrów. Thank you. Oh my god. こんにちは。谢谢。aha. Allah, aha. Allah. こんにちは。 Znalazł się nasz przewodnik tłoczno, grupa duża, mieszana, nie można żadnego kontaktu mieć jakby tutaj z inną płcią, nawet nie można sobie zdjęcia zrobić z własną, nie wiem, siostrą czy kuzynką. No takie dziwne. Nie można też pokazywać żadnych gestów w tym meczecie, nawet kciuka do góry, czy tam 2 palców do góry. No oczywiście żadne tam podskoki, tańce i tak dalej nie są wskazane. Teraz idziemy już do, no gdzie sprawdzą nasze rzeczy, gdzie będę mógł zostawić plecak. No, ogólnie trochę zamęt, chaos i się mocno tłoczno zrobiło, strasznie dużo ludzi. Zobaczymy jak to będzie dalej. Stoję tu w kolejce, tu nas rozdzielono, faceci osobno, kobiety osobno. Będzie tak zwany checking dress code'u, tak? Czy każdy w miarę dobrze ubrany. No nie będę tu ludzi filmował, ale tam za mną stoją w osobnych. Ja jestem akurat tutaj jako pierwszy. Sprawdzają, czy każdy jest właściwie ubrany. No ja chyba jestem. Rękawy długie, spodnie długie, trochę brudne już, ale może przejść. To jeden z nielicznych meczetów w regionie, który jest dostępny dla osób innych wyznań, promując dialog międzykulturowy. Meczet ten to tak naprawdę główna atrakcja tutaj Abu Dhabi. Wiele osób, którzy tutaj trafiają do Abu Dhabi, mają, nie wiem, tu przesiadkę na kolejny lot, mają kilka godzin przerwy, to pierwsze co, to właśnie tutaj kierują się do tego meczetu. No i nie dziwię się, no bo naprawdę robi wrażenie. Byłem w kilku meczetach, no ale ten faktycznie chyba jest jednym z największych, jakich widzę, przynajmniej największy, do którego udało mi się wejść, bo ostatnio byłem w Casablance w Maroku, tam też jest ogromny meczet, ale niestety trafiłem na jakieś tam ich święto i nie miałem możliwości wejścia do środka. No tu na tych marmurach paruwa straszna, ale coś pięknego. Po środku potężny plac, ale idę trochę tutaj, przejdę się teraz między tymi filarami,
których tutaj jest setki. That pillars is 22 pillars all around the mosque. Everywhere you enter, you see any light Cały kompleks zdobią dziesiątki kopuł i imponujące kolumny ozdobione półszlachetnymi kamieniami. Jest to jedna z największych świątyń świata. Meczet może pomieścić ponad 40 000 wiernych jednocześnie, co czyni go jednym z największych meczetów na świecie. Budowa trwała ponad dekadę. Prace rozpoczęły się w 1996 roku, a zakończyły w 2007. Projekt zaangażował specjalistów i materiały z całego świata. Wnętrze zdobią ogromne żyrandole pokryte złotem i kryształami, często kojarzone z marką Swarovski. Największy ręcznie tkany dywan świata. W głównej sali modlitewnej znajduje się gigantyczny dywan, wykonany przez setki rzemieślników. To prawdziwe dzieło sztuki. Kosmos. Moje ulubione słowo ostatnio tutaj w tym kraju. Gdzie nie pójdę, to po prostu kosmos. Chciałbym podnieść kciuk do góry, pokazać, że bardzo fajnie, ale nie można tutaj wykonywać tego rodzaju gestów. Nawet nie powinienem mówić teraz do kamery. Do budowy użyto marmuru m.in. z Włoch, Grecji czy Indii. Symbolizuje on czystość i duchowość. Do wyjścia.
Przyjechałem tutaj z panem przewodnikiem, no jako jedyny chętny do takiego jakby miejsca pamięci. To nie jest cmentarz, ale miejsce pamięci wszystkich osób, które poświęciły w taki czy inny sposób swoje życie tutaj dla tego kraju. No niestety w środku tam zakaz filmowania, zresztą ja byłem jedynym turystą tu z przewodnikiem. Przewodnik mi tam troszkę poopowiadał tutaj o tych szejkach, o prezydentach, o premierach, te nazwiska wiadomo ciężkie, trudne do zapamiętania. No system taki tu jest, zresztą sam przewodnik powiedział, no co tu dużo mówić, no kasa rządzi światem, tutaj rodzinnie oni to przyjmują po prostu władzę, mężczyźni kolejni po sobie. Czasem jeśli ich jest kilku, to wybierają tego, który tam no, najbardziej się zasłużył. Jedynie tutaj z zewnątrz mogę Wam pokazać tutaj te miejsce, gdzie odbywają się różnego rodzaju defilady, spotkania żołnierzy, zawsze w rocznicę powstania tutaj Emiratów, o ile dobrze pamiętam 2 września 1971 roku 7 Emiratów zostały połączonych, no i zawsze tego 2 września tutaj odbywają się spotkania takich no, defilady. A po drugiej stronie ulicy jest ten wielki meczet. A teraz tu podejdziemy pod taki wielki, no olbrzymi pomnik, na którym są chyba też wyryte nazwiska żołnierzy, którzy no, tam polegli w taki czy w inny sposób, poświęcili sobie swoje życie tutaj dla tego kraju. Walk on sand across the night. Starlight guide my endless flight. Panowie byli na tyle łaskawi, mnie wysadzili tu koło przystanku. Teraz będę czekał tu na autobus. Jadę do akwarium. To będzie już chyba ostatnia moja atrakcja tutaj płatna tutaj w Abu Dhabi. Na więcej mi czasu nie starczy. Szybkie piwo.